Dzień dobry, dzisiaj będzie o japońskich wyścigach konnych. Jest to część bardzo wielkiej japońskiej kultury. Dzisiaj chcę Wam pokazać to, jak Japończycy sobie radzą z codziennością, jak to wygląda, dlaczego tak wygląda, no i przede wszystkim, gdzie można zobaczyć wyścigi konne w Japonii, ponieważ naprawdę jest to wielka sprawa w Japonii. Zapraszam. Wyścigi konne w Japonii to jest naprawdę część poważnej kultury. Naprawdę jakby konie, które wygrywają najważniejsze, prawda, wyścigi stają się legendami, stają się praktycznie popkulturą. Są sprzedawane jak pluszaki, różne rzeczy związane z nimi. No i jakby jest to, prawda, cała japońska kultura. Więc tak wyglądają wyścigi konne w Japonii, no nie? Dlaczego jest to kultura? Ponieważ Japończycy uwielbiają to. Po prostu przychodzą tutaj, żeby trochę spuścić pary, żeby pokrzyczeć sobie. Żeby sobie pokrzyczeć. Tak jak słyszycie, robi się naprawdę głośno. Ludzie będą naprawdę dopingować swojego jednego konia. Zaraz będą tutaj przychodzić konie, a raz zobaczymy. Ludzie wszyscy, proszę, zobaczymy, kto wygra zaraz. Bardzo blisko było tym razem. Japończycy naprawdę lubią te wyścigi, przychodzą tutaj, żeby pokrzyczeć, spuścić sobie z po prostu pary, jak są zdenerwowani i żeby się dobrze pobawić. Przychodzą tutaj też na randki, żeby po prostu sobie pobyć ze znajomymi. To jest jakby też ich forma zabawy. Mogłoby się dać, że niby jak jest tutaj tor wyścigowy, to że nie to obskurne, żeby nie to źle wyglądało, że nie będzie w ogóle nikt się tutaj nikim przejmował. Nie jest tak. Tutaj naprawdę jest tu, przynajmniej tutaj gdzie jestem, wygląda naprawdę bardzo ładnie, jest pięknie wyremontowane, za czym to idzie. Naprawdę jest tutaj, można fajnie spędzić czas, nie tylko chodzi o pieniądze, ale po prostu, żeby przyjść, żeby zobaczyć, co Japończycy robią, prawda, w wolnym czasie. Oczywiście poza tym, że są tutaj konie, tak, poza tym, że możecie iść poglądać sobie wyścigi, to jest tutaj, proszę, jak możecie zobaczyć paddock, tak, czy one tutaj chodzą, możecie przyjść poglądać, zobaczyć te konie, ten jest ładny, proszę, bialutki i można je naprawdę poczuć, nie mówię, że dotknąć, ale mówię o zapachu konia właśnie, można tutaj naprawdę wszystkiego z pierwszej ręki praktycznie doświadczyć. Tak jak widzicie, keiba to nie tylko i wyłącznie, prawda, wyścigi, nie tylko i wyłącznie konie, ale też ludzie naokoło tego, tak? Jak widzicie, jest dużo różnych sklepów, miejsc, gdzie można sobie zjeść, można czegoś napić, po prostu spędzić fajnie czas. Naprawdę tutaj świeci słońce, to jest naprawdę dobrze, naprawdę fajnie jest. Tak więc naprawdę Tokio Keiba-jo, tak to się nazywa, naprawdę super fajnym miejscem do spędzenia czasu, zwłaszcza jak macie, nie za bardzo wiecie, co możecie ze sobą zrobić, ale jest to całkiem w porządku na spędzenie czasu, po prostu przyjście, zobaczenie tego z życia razem, może z Japończykami, żeby zobaczyć, co oni właśnie robią. Tak jak widzicie, naprawdę tutaj Keiba-jo, bo tak po japońsku na to mówią, tutaj na tor wyścigowy, naprawdę jest całkiem spoko miejscem na to, żeby sobie przyjść i jakby spędzić troszkę czasu, tak? I tutaj wieczorem naprawdę robi się ładnie, iluminacja, są światełka, pięknie się zapalają, naprawdę jest tutaj co robić, jedzenia nie brakuje, trunków też nie brakuje. Jeżeli chodzi o to, od ilu możecie jakby, jeżeli chcecie oczywiście obstawić pieniądze na jakiegoś konia, którego wybierzecie, to możecie to zrobić od 100 jenów, czy jest jakieś 2,5 zł, 2,6 zł, po prostu na waszego konia, którego wybierzecie i wcale nie musicie umieć czytać, ani czytać po japońsku, czy na przykład rozumieć tego, co tutaj w ogóle się dzieje, po prostu możecie przyjść, zobaczyć, patrzeć na tego, który wam się najbardziej podoba i po prostu użyć 2,50 i sobie po prostu podopingować jednego waszego wybrańca. Jak najbardziej jest to super sprawa. Można, tak jak już powiedziałem, poczuć troszkę inną stronę tej Japonii, tego jak Japończycy spędzają również swój czas wolny i nie jest to tylko i wyłącznie, prawda, jakieś chodzenie i zakupy.
Również jeżeli chodzi też o te wyścigi, prawda, o te konne i tak dalej, no to jakby dla mnie to był pierwszy raz szok, żeby zobaczyć Japończyków, którzy krzyczą którzy chcą, żeby wszystko jakby się udało po ich myśli, krzyczą mnie jokeja, konia, wszystkich tych, których tam wybrali, takich ulubieńców. Tutaj są też całe fan-kluby tego, naprawdę te konie powinny zostają być po prostu popkulturą wszystkim i tak dalej. Naprawdę tutaj niesamowicie dużo rzeczy związanych właśnie z wyścigami konnymi. Niemniej jednak jest to przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Tak jak kontynuując ten wątek, jak dla mnie to też było jakby zaskoczenie, tak, zobaczyć to wszystko, ponieważ no jakby całe życie od hazardu jakby nie miałem z tym nic wspólnego. Tutaj także jak przyjechałem po raz pierwszy zobaczyłem te wyścigi konne, jak tutaj wszystko się dzieje, jak oni tutaj wszystko to uwielbiają, naprawdę byłem tym bardzo mocno zaskoczony. Oczywiście jest też anime, tak, jest Uma Musume, to wszystko, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak potężne, nie miałem zielonego pojęcia, że to jest aż tak naprawdę popularne, co po prostu mówi samo za siebie. Proszę, przestało padać, rzeczywiście dużo ludzi przyszło. Teraz będziemy zaczynać. Teraz słychać fanfarę, a my zaraz tutaj zaczynamy. A 4番勝った10番お疲れ. Jeżeli chodzi też o te wyścigi konne, prawda, to wiele osób tutaj też przychodzi po to, żeby oczywiście wygrać niesamowicie wielkie pieniądze. Są też ludzie tutaj, którzy przychodzą, ponieważ mają problem, no jak to z hazardem, prawda? Ale jest też duża część osób, którzy przychodzą po prostu, żeby się pobawić, żeby spędzić razem czas z innymi ludźmi. I ja oczywiście też robię właśnie w taki sposób, nie żeby się napalać na nie wiadomo na co, no bo wiadomo, są tylko konie, tak? One biegną, bo ktoś im każe. I naprawdę według mojego skromnego zdania nie ma to żadnego sensu pakować jakkolwiek wielkich pieniędzy w takie właśnie wyścigi, ponieważ no szkoda życia. Ciemniej się już robi, już światła się zaczęły, jakieś iluminacje, wszystko inne i tak dalej. Jest naprawdę coraz fajniej. Co za tym idzie? Pomyślcie sobie, no dobra, ale ile muszę zapłacić, żeby wejść? Czy muszę coś zrobić? Nie, nic nie musisz zrobić. Przyjdź, wrzucasz 100 jenów, 2,50 za wejście i po prostu masz wejście. Wchodzisz i po prostu możesz sobie przyjść. Są miejsca wolne, nie musisz nic robić, musisz sobie przyjść, zostawisz sobie gazetkę, tak jak musisz gdzieś iść, żeby nikt nie usiadł. Naprawdę jest to fajnie, jak ktoś chce przyjść, naprawdę polecam. Nie musicie przychodzić o 14, od 18 też już dużo Japończyków przychodzi, ponieważ kończą pracę. Tak więc naprawdę jest tutaj co robić, no i można dobrze spędzić czas. Dobra, przed nami jest teraz pora na ostatni wyścig, czyli 11 wyścig. Nie ostatnio najważniejszy, tak? Tak się to zazwyczaj odbywa tutaj. 11 wyścig jest najważniejszy. Tym razem 11 wyścigiem są Derby Tokio. Idziemy zobaczyć teraz konie. 11 wyścig Derby Tokio zaraz zaczynamy. Zobaczcie, tutaj się będzie działo, ponieważ wydaje mi się, że będzie to dość interesujące. Hej, 頑張って。
Skore! No i co myślicie o krzyczących Japończykach, którzy się niesamowicie dobrze bawią, mają sobie pieniądze. Ja się niesamowicie cieszę, jak widzę te konie biegnące, wszystko i tak dalej. Lubię być w pośrodku, jak wszyscy się dobrze bawią. No i tak, takie są właśnie te najważniejsze wyścigi. No i jeszcze w tym ostatnim wyścigu udało mi się trafić, zaraz pójdziemy odebrać nagrodę, może się zobaczymy ile wyszło. Dobra, udało mi się trafić 3250 jenów, a wrzuciłem 1000 jenów. No i co myślicie o tej japońskiej kulturze? Jakie są wasze przemyślenia, bo mimo wszystko Japonia trochę hazardem stoi. Niemniej jednak te wyścigi konne to jest naprawdę niesamowita kultura. Nieraz ponad 100 000 ludzi jest w stanie oglądać jeden wyścig. Nie mówię już o tym, że oglądają ludzie w telewizji, prawda? Tak, to by było na tyle. To właśnie było Tokyo City Keiba, proszę. Tokyo City Keiba. No i co myślicie? To jest Oikeibajo, niedaleko jak się jedzie na lotnisko w Hanedzie. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim w komentarzu, jak wam się podobało, co o tym sądzicie, ponieważ dla kogoś, kto jest pewnie ktoś z po prostu z Polski, to takie właśnie wyścigi konne to jest jakby nowość, przynajmniej to było dla mnie, jak jest dla was. Dajcie proszę znać, co na ten temat sądzicie. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Dzięki, cześć.